W dzisiejszym odcinku Rafał klęka i pyta, czy za niego wyjdę. Dziewczyny, chodźcie, zobaczcie to cudo! Wy ukradłyście mój pierścionek. Nie wierzę, że to Klaudia. Nie wierzę w to, nie wierzę. A kuku? Ale skąd ja wezmę tyle kasy? Ja nie mogę, Ela, ja już po prostu nie mogę, no! Tak, właśnie nim ma się pan zająć. w niewielkiej miejscowości pod Warszawą dwaj przyjaciele, Ryszard Wrzosek i Wojtek Majewski, prowadzą od lat warsztat samochodowy. Wspólnie wychowali się w domu dziecka i pozostają przyjaciółmi do dziś. Ich żony Elżbieta i Jolanta właśnie otworzyły swój biznes. Salon urody to ich nadzieja na sukces i niezależność. Zaskakujące koleje losu, kapryśni klienci i nietypowe zdarzenia to codzienność, z którą muszą się zmierzyć. I co? Normalnie szok. Mówię pani, droga restauracja, krewetki, kalmary, wjeżdża homar, a Rafał mówi, nie mamy teraz ochoty na homara. No dlaczego tak mówi? No, ja się go pytam o to samo. No i co? No niby dlaczego mamy czekać? Przecież homar wystygnie. No. A Rafał? Nie uwierzy pani. Mówi, że mnie kocha. Wzruszyłam się. Kelner czeka, homar czeka, a Rafał teraz homar. Kelner przychodzi, podnosi paterę, a tam to. Ja przepraszam was, Dziewczyny, chodźcie, zobaczcie to cudo! Piękny. Rafał, Rafał ma nieziemski gust. O, boski. Piękny. Ale to jeszcze nie koniec. Rafał klęka i pyta, czy za niego wyjdę. Pojawia się orkiestra. Zaczynają grać romantycznie. No, ja cała zapłakana, ale wołam tak. To gratuluję. Ale co z homarem? No i nie zjedliśmy w końcu tego homara. No, ale wiecie, nieważne. Jeszcze nieraz mnie Rafał zabierze na homara. Jasne. Mówię wam, w końcu znalazłam faceta, który jest podobnie zaradny życiowo jak ja. Nie jest jakimś gołodupcem jak moi poprzedni. I obiecał mi i kolczyki, i sukienkę. Wszystko. No a czym zajmuje się ten pani Rafał? A jest biznesmenem. Tutaj mam jego zdjęcie. Oh my god! Naprawdę. Jaki piękny! No, ja trafiam na samych... A już szkoda nawet mówić. Właśnie, Klaudunia, ty tam lepiej traf do pani z powrotem na paznokcie. Przepraszam za Klaudię, ale jest młoda jeszcze. Szczęściara z niej. Przez chwilę naprawdę zazdrościłam jej i pierścionka, i narzeczonego, i nawet tego homara, którego nie zjadła. A pani Wiolu, jeszcze jedno. Pamięta pani o tych dokumentach do kontroli skarbowej? No panie Rysiu, a jak pan myśli? Nic nie myślę. Ostatnio mam za dużo spraw na głowie. To niech się pan o to nie martwi, ja wszystko załatwiłam, a tymczasem miłej nocy. Pani też. A kuku? Jezus Maria. Zawału można dostać. No lepiej nie, bo kto obchnie nasze wspaniałe części? Czego chcecie? Może grzecznie, co? Kochany Rysiu, przywieźliśmy ci części. Byliśmy nawet tak mili, że wypakowaliśmy ci je w jednym z garaży. Ze zniżką to będzie jakieś 6 tysiaków. Ile? Głuchy jesteś? 6. Ale skąd ja wezmę tyle kasy? No to zacznij opychać części klientom. A zresztą co ja ci będę, Rysiu, mówił? No w końcu ty tu jesteś szefem. Teraz to i też naszym przedstawicielem handlowym. Boże, co ja miałem robić? Niebawem wrócimy po kasę. Ale ja nie mam tyle. Zacznij zbierać. Rysiu, rusz głową, to i pieniądze się znajdą. Byłbym zapomniał. Oddałeś żonie rękawiczkę?
Tak? To pozdrów. Bardzo fajna kobieta. Odczepcie się od mojej rodziny, dobrze? I ładnie pachnie. Bąbel. Trochę ogłady w interesach. Do zobaczenia wkrótce. I lepiej, żebyś miał te pieniądze. Bałem się ich. I skąd do cholery miałem nagle wziąć te 6 000? Nie wiem, dlaczego uwzięli się właśnie na mnie. Naprawdę, nie wiedziałem, jak zakończyć ten proceder, żeby nikomu nie stała się krzywda. Następnego dnia Zuzanna rozpoczyna dzień od śniadania z narzeczonym. Właśnie tak powinien wyglądać człowiek sukcesu. Staram się jak mogę. O, już nie bądź taki skromny. Masz gust, prezencję, świetne ciuchy. No, na pierwszy rzut oka widać, że nie jesteś byle kim. Najważniejsze, że mam ciebie, słoneczko. Lecę już, bo się spóźnię. Nie, ale Rafał, zaczekaj jeszcze chwileczkę. Proszę. Przecież dyrektor chyba może się spóźniać. Może, nie może. Rafał, pamiętasz, że w ten weekend przyjeżdża moja rodzina? No, tylko mama wie o zaręczynach, a dla całej reszty to, wiesz, ma być niespodzianka. Oczywiście, że pamiętam. No i ja nie mam sukienki. A co zrobiłaś z tą, co ci kupiłem ostatnio? No coś ty! No przecież Aśka już ją widziała. No, będą wszystkie moje kuzynki. Nie pokażę się w czymś, w czym już byłam. Wiesz, co one sobie mogą pomyśleć? Że nie stać mnie na nową sukienkę? No, Rafał. To tam się trzeba tak wystroić? Nie, no nie jakoś na galowo, taki wiesz, casual, ale ja bym chciała pokazać mojej rodzinie, jak ty o mnie dbasz. No i chciałabym przy okazji świetnie wyglądać. To co, wybierzemy coś? Oczywiście, słoneczko. Kupię ci najładniejszą sukienkę na świecie. Jak mógłbym ci odmówić? Muszę już lecieć. Boże, Rafał, jaki ty jesteś kochany. Idź, leć, rządź, pokaż światu, kto ma władzę i kto ma pieniądze. Mua. Rafał? Cholera. Poczta głosowa. Po usłyszeniu sygnału zostaw wiadomość. Halo? Mamo, ja nie mam pierścionka. Rafał wyjechał, nie odbiera telefonu. Ja nie wiem, co ja mam robić. Dziecko, ty nie mów o tym Rafałowi. Jak on się poczuje, że go zgubiłaś? Nie ściągałaś go nigdzie? Gdzie byłaś? Nie wiem, no. Na zakupach, w pracy, u fryzjera. Jezus Maria. Ja go musiałam zostawić w tym salonie. Jesteś pewna? No tak, myłam ręce, odłożyłam pierścionek na umywalce. Na 100%. No to leć do tego salonu i nie mów Rafałowi. Dobra, ja nie wiem, co ja bym bez ciebie zrobiła. Całuję. Dzień dobry. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Zostawiłam u was w salonie pierścionek. Znalazły go panie? Pierścionek? Nie, niczego nie znalazłyśmy. No, zostawiłam go na umywalce w toalecie. Ja wczoraj sprzątałam toaletę wieczorem, ale tam nie było żadnego pierścionka. No ale jak nie było? Musiał być. Ja jestem przekonana. Ściągnęłam pierścionek, odłożyłam, żeby umyć ręce. No, w 100% wiem, że tam był. Dopiero w domu się zorientowałam, że go nie mam. Wy ukradłyście mój pierścionek. Słucham? Czy pani zdaje sobie sprawę z tego, ile ten pierścionek kosztował? Pani chyba żartuje. 5000 złotych. O kurde, kupa kasy. Prawda? No, kupa kasy, która nagle wyparowała. I nikt nie wie, gdzie jest. Ja wiem. Na pewno wzięła go ta dziewczyna od paznokci. Ale co pani mówi? Klaudia nie jest złodziejką. No przepraszam bardzo, nie no, na pewno gdzieś się znajdzie ten pierścionek. Chyba w pani kieszeni. Ej, nie, proszę nas nie oskarżać. Tak? To gdzie jest ta Klaudia?
Pewnie już próbuje sprzedać mój pierścionek. Nie, proszę panią, ona niczego nie próbuje sprzedać, ona po prostu dzisiaj przychodzi później do pracy, po prostu. Proszę panią, ja tutaj nie będę robić jakiegoś prywatnego dochodzenia. Jestem przekonana, że przeczucie mnie nie myli. A teraz stąd wyjdę, wrócę po południu i odzyskam mój pierścionek. Ja panią zapewniam, że żadna z nas tego pierścionka nie ukradła. Pani zapewnienia mnie w ogóle nie interesują. Albo odzyskam pierścionek, albo chcę za niego równowartość, czyli 5000 złotych. W przeciwnym wypadku wracam tu z policją. Do widzenia paniom. Ale Miałam dość. Kolejne kłopoty. Dlaczego musiała zgubić ten pierścionek akurat po wizycie u nas? Pani Wiolo, przepraszam. Nie chcę się czepiać, ale... Jak znam życie i pana, to zaraz pan to zrobi, prawda? Znaczy, zgubiła pani bardzo ważne dokumenty, a my za chwilę mamy kontrolę skarbową. Ja nic nie zgubiłam. Jest pani księgową. Jest pani odpowiedzialna za całość, za wszystkie dokumenty, papiery, no. Wypraszam sobie, ale pan grzebie mi w dokumentach, robi bałagan, a później mnie oskarża o to, że coś zginęło? Nikt nie grzebie pani w dokumentach. Sama widziałam, jak pan wertował te wszystkie papiery i je poprzestawiał. Szukałem faktury, której oczywiście tam nie było, bo pani schowała ją do innej teczki. Albo pan mi jej w ogóle nie dostarczył lub schował gdzie indziej. Te rozmowy doprowadzały mnie do szału. Panie Wojtku, powiem, jak ja to widzę, dobrze? Pan i pan Rysiu zrobili mi taki bałagan w papierach, że ja do teraz nie mogę wszystkiego ogarnąć. I szczerze powiem, że nie wystarczy mi 1 sekunda, żeby to wszystko naprawić. Z kapelusza tego nie wyciągnę. Wystarczy po prostu, że pani je znajdzie. A po drugie, ja nie mam zamiaru tak z panią rozmawiać. Albo pani znajdzie te brakujące dokumenty, albo Albo co? panią zwolnię. O, nie. Ja nie dam sobą pomiatać. Powiem panu tak. Pan robi mi bałagan w dokumentach, oskarża mnie i przepraszam bardzo, ale kontroluje pan obowiązki, które należą do mnie, nie do pana. Że co? No, że to się nazywa mobbing i mam tego dość. Nie no, błagam, pani znowu swoje. Bo to ja jestem ofiarą, a nie pan. Nie no, to już jakieś jaja. Nie, jaja to dopiero będą wtedy, kiedy sprawa mobbingu nie zostanie tak jak ostatnio tylko między mną a panem Rysiem, tylko pójdę do sądu pracy. Narobili mi bałagan w dokumentach, a potem, że Wiola jest zła, Wiola zgubiła. Jasne. Miałam tego dość. Bez zarzutu wykonywałam swoją pracę. Szkoda, że pan Wojtek tego nie docenił. Tymczasem Ela wezwała do salonu hydraulika, aby rozkręcił umywalkę i odszukał pierścionek zaręczynowy klientki. no i co, panie Krzysiu? Niczego tu nie ma. A może głębiej wpadł, może jeszcze raz trzeba sprawdzić, co? Nie ma takiej możliwości. Jakby wpadł do umywalki, to na bank by się znalazł w kolanku. To mam problem, no. Ten pierścionek to jakiś wartościowy? Bardzo wartościowy. Podobno 5000 kosztował. 5 koła. Jak ja bym miał takie gadżety, to bym sobie ich pilnował. Tak czy siak tu go nie ma. I ja też bym pilnowała, ale niektórzy mają inaczej. Zaraz, a może któraś z klientek gwizdnęła? Mało to teraz złodziei. Wie pani, jak to mówią, okazja czyni złodzieja. Może tak, może nie, no nie wiem, no. Nie ma co gdybać, lepiej sprawdzić. Ale jak, panie Krzysiu, jak ja mam to sprawdzić, no? Rozliczymy się. Byłam wściekła, że ten pierścionek się nie znalazł. Każdy może przyjść do salonu, powiedzieć, że coś tu zostawił, a potem żądać zwrotu kosztów. Skąd mogłam wiedzieć, że ta klientka nie chciała nas oszukać? Pani Wiolu, mogę? Proszę. Pani Wiolu, co się stało? Nie, panie Rysiu, ja już nie mogę. Ojej, proszę. Co to znowu za tragedia? Dziękuję. No, chodzi oczywiście o Wojtka. Wie pan, że czepia się mnie od samego początku, a wie pan, co teraz wymyślił? Wie pan? No nie wiem.
Zarzuca mi, że mam bałagan w papierach, że zgubiłam jakieś dokumenty, których sami zresztą nie dostarczył. Panie Rysiu, musi mnie zwolnić. Widzi pan tu jakiś bałagan? Przecież wszystko jest na swoim miejscu, wszystko jest poukładane. Panie Rysiu, mi zależy na tej pracy. Nikt pani tu nie zwalnia. A zresztą, nawet jakby panią chciał zwolnić, to musiałby mieć moją zgodę. Naprawdę, panie Rysiu, nie chce mnie pan zwolnić? Oczywiście, że nie. Potrzebujemy tu pani. Nawet nie wiem, jakie te słowa są dla mnie ważne. Proszę już nie płakać. Przychodzę w takiej delikatnej sprawie. Głupio mi. Nie wiem, czy to jest dobry moment. Panie Rysiu, pana ważne sprawy są dla mnie priorytetem. W czym mogę pomóc? Pani Wiolu, potrzebuję pieniędzy. 6 000. Nie, no to są jeszcze w kasie Ale jakieś... nie można ich wziąć z kasy. Było mi okropnie, naprawdę okropnie wstyd. Nikt nie może o tym wiedzieć. Ja muszę je mieć, ale ja chciałbym je pożyczyć. 6 000. No, panie Rysiu, jak będzie trzeba, no to ja je nawet wyczaruję. Wie pan o tym, że dla pana wszystko. Dziękuję. No proszę, ale... Dobra, tak, niech się pan nie martwi o tą cholerną skarbówkę, ja wszystko załatwię. Ale panie Rysiu, jak mogę wiedzieć, po co panu są te pieniądze? Wolałbym o tym nie mówić. No wie pani, taka trudna, prywatna sprawa. Okej, rozumiem. Pani Wiolu, mam prośbę. Bardzo panią proszę o dyskrecję. Nie no, panie Rysiu. A wie pan, że pan na mnie zawsze może liczyć. Będę milczeć jak grób. Dziękuję pani. Nie mogłam odmówić. Nie opłacałoby mi się to. Chciałam, żeby pan Rysiek wiedział, że zawsze może na mnie liczyć. Rysiek, ja już dłużej z tą babą nie wytrzymam. Co jest? O nie, nic. Taki mały, domowy problem. Coś mi to nie wygląda na mały domowy problem. Wojtek, no, co ci będę mówił? Wiesz, jak to czasem jest w rodzinie. No, może wiem, może nie wiem, ale jak nie chcesz gadać, to nie, no to jest twoja sprawa. Wojtek. No? Posłuchaj, wiem o niedopatrzeniu Wioli. O niedopatrzeniu? A nie znam, że bardziej delikatniejszej nazwy na to? Wojtuś, ale nie musimy jej zwalniać, co? Nie, pewnie, dajmy jeszcze jej nagrodę. Medal, podwyżkę. Jesteś przewrażliwiony na jej punkcie. Ja jestem przewrażliwiony, tak? Nie no pewnie, no to zaskajmy się z nią aż do Australii śmierci, a ona niech dalej pieprzy swoją robotę. Proszę cię, dajmy temu spokój. Mam inne zmartwienia. Okej, też jesteś tu szefem. Zróbmy tak, jak chcesz, okej? Odpuściłem tylko dlatego, że żal mi było Ryśka. Coś go gryzło i widać było na kilometr, że nie chodzi tu o sprawy rodzinne. No bo zobacz, tu, nie? Można jeszcze tego, dobra? Ale nie będziemy domawiać tych farb, bo je mamy. Dobra, no to bierz co chcesz. Ja nie mam głowy, ja ciągle myślę o tej babie, wiesz, że zaraz tu wparuję z tym pierścionkiem. Zobaczysz, ona się opamięta i nie przyjdzie. Albo w ogóle go znalazła. Ja myślę, że ona niczego nie znalazła, że ona po prostu chce nas wrobić. O, gdzie? Dzień dobry. I jak sytuacja? No, niestety, ale niczego nie znalazłyśmy. Nawet zamówiłyśmy hydraulika i rozkręcił umywalkę, ale no niestety nie ma tego pierścionka. Widocznie ktoś go ukradł. Proszę panią, proszę bardzo. Mogę na pani koszt jeszcze raz zadzwonić do hydraulika, zrobić szopkę, niech tu przyjdzie, niech rozkręci umywalkę. Oczywiście. Ja nie mówię, że pani go ukradła, czy pani go ukradła. Mówię, że ktoś go ukradł. Czy wy macie tu monitoring? Mamy. A w łazience? Nie no, w łazience oczywiście tak. Podglądamy klientkę. Wie pani?
chcę zobaczyć te nagrania i sprawdzić, kto wchodził po mnie do łazienki. No to jest niedorzeczne, Dobrze, no. dobrze. Przejrzymy te nagrania. Ale ja chcę być przy tym. Wie pani co, to są nasze prywatne nagrania. Umówmy się tak, my je przejrzymy, a pani wróci jutro. A tymczasem proszę wrócić do domu, może się jeszcze znajdzie. Znajdzie tu się złodziej na nagraniu. Do widzenia. Do widzenia. Kolejny absurd. Przecież to, że ktoś wszedł po kimś do toalety, nie oznacza, że ukradł pierścionek. Ale co miałam zrobić? Byłam zmęczona tymi wszystkimi oskarżeniami. Dzień dobry, pani Darku. Dzień dobry. Co tam, znowu jakieś zaproszenia dla dziewczyn? Nie tym razem. Z robotą przyjechałem. Chyba trzeba zrobić przegląd, bo jak tak dużo jeżdżę, to się trzęsie. To chyba niezbyt fachowe określenie. Bo ja tam wiem. Nie no, żartuję. Przygotowuję się do roli i gram takiego przygłupa motoryzacyjnego. Pan to ma kolorowe życie. No, staram się żyć tak, jak chcę. Łatwo powiedzieć. A co się dzieje? Nic. To już chyba koniec interesu. No, ale dlaczego? Przyjechałem na przegląd, polecam wasz warsztat wszystkim znajomym. Niech się pan nie podłamuje. Ze mną pan nie zginie. Ja tu już chyba w nic nie wierzę. Ale dlaczego interes ma się skończyć? Może palnąłem głupio, ale ostatnio taki zdenerwowany jestem. No wie pan, skarbówka na karku, klienci wydziwiają. No każdy ma swoje granice. A, to ja rozumiem. U nas w showbiznesie też czasami trafi się taka upierdliwa osoba, naturuje wszystkim krwi. No ale życie przed kamerami to jednak nie jest prawdziwe życie, nie? Ale to mój zawód. Jak jest źle, no to są nerwy. Może. Wracając do samochodu, to Bronek się nim zajmie, a ja mam, przepraszam, jeszcze ważną tam sprawę do załatwienia. Dobrze. Niech się pan nie podłamuje. Byłem kłębkiem nerwów. Denerwowałem się już nawet na dźwięk swojego imienia i wszędzie węszyłem spisek przeciwko sobie. A najważniejsze, że martwiłem się o rodzinę. Następnego dnia klientka przeszła do salonu, aby przejrzeć wybrane zapisy monitoringu. No, to jest ten moment. Najpierw wychodzę ja, a potem ta dziewczyna od paznokci. Nie wierzę, że to Klaudia. Nie wierzę w to, nie wierzę. Przecież ona patrzyła jak dziecko na lody na ten mój pierścionek. Sama widziałam. To jest jasne jak słońce, że ona go musiała zabrać. Przecież Klaudia jest uczciwą dziewczyną. Zamarłam. Musiałam bronić Klaudii. No tym lepiej jak jest uczciwa, to oddaj, nie będę nawet musiała zawiadamiać policji. Pracuje dzisiaj? Nie, dzisiaj ma wolne. Ale Klaudia nie jest złodziejką. Dobra. Ja mogę udawać, że nie wiem, kto zabrał ten pierścionek, chociaż doskonale wiem, że zabrała go ta cała Klaudia. Wrócę tu jutro i poproszę o pierścionek albo o pieniądze. Ale proszę zauważyć, na nagraniu nie widać, że pani zostawiła pierścionek w łazience. Tego w ogóle tutaj nie widać. No O. tak. No. Nie ma dyskusji. Pierścionek albo pieniądze. Ja i tak jestem wspaniałomyślna, bo tą złodziejką już dawno powinna zainteresować się policja. Dałabym sobie za Klaudię głowę uciąć. Te oskarżenia były bardzo krzywdzące. Nie wiedziałam, co mam robić. A kuku, Bąbel, mówi się dzień dobry. niezły domek. A w domku niezłe panie? Młodsze, dojrzalsze, do wyboru, do koloru. Mnie to bardziej kręcą młodsze, a ty to, Bąbel, chyba wolisz starsze, co? Oj tak. Dość tego. A co ty się tak denerwujesz, Rysiu? Pieniądze masz? Będę miał. Kiedy? Bo widzisz, bo nam się trochę spieszy. Daliśmy ci części, a ty, jakby tu delikatnie powiedzieć, dałeś dup z zapłatą. Dajcie mi czas, no, do jutra. Słyszałeś, Bąbel? On chyba myśli, że nasz czas jest za darmo. Chyba tak. Miałem nogi jak z waty. Jutro, Rysiu, spokojnie. Może być i jutro, nie ma problemu. Wiemy, gdzie mieszkasz. Jakby co, wpadniemy z wizytą. Interesy z tobą to czysta przyjemność. Bąbel,
Pomyśl czasem, co gadasz. Przestań się do mnie dowalać. Do jutra, Rysiu. Pozdrów Elę od pana z galerii. Nie miałem innego wyjścia. Musiałem skombinować te pieniądze na już. Musieli się uwziąć właśnie na mnie. Myślałem, że takie historie zdarzają się tylko w filmie, a nie w życiu. I to moim. Tak, kochanie, no jeszcze potrwa trochę. Ile razy mam ci powtarzać, że nie jestem tylko twoją żoną, ale też twoją agentką? Milion razy. To nie jest śmieszne. Idziesz na jakiś casting, a potem ja odkręcam te twoje durne decyzje. Ojej, no trochę swobody w doborze roli nigdy mi nie zaszkodziło. Musisz być spójny, rozumiesz? Trzeba dbać o wizerunek. Zaszufladkują cię, a potem do końca życia będziesz grał samych przygłupów. Słuchaj, muszę kończyć, wiesz, bo wzywają mnie na make-up. Na castingu? Darek, co ty? No pa. Pani Korzeniowskiej mówią, że pan jest najlepszy. Bo jestem. Dla jasności powtórzę. Jestem. Żeby nie było niedomówień. Warsztat samochodowy Majewski i Wrzosek. Zgadza się. Ulica Słoneczna. Zgadza się. I interesuje nas tylko jeden z szefów. Ryszard Wrzosek. Tak, właśnie nim ma się pan zająć. Dobrze. To jesteśmy umówieni. Do widzenia. Do widzenia. Pani Wiolu, dziękuję pani, że tak pani szybko przyjechała. Chcę, żeby pan wiedział, że może pan zawsze na mnie liczyć. Wiem. Przepraszam, ale no, nie mogę pani zaprosić do środka. Spokojnie, niech pan nie przeprasza. Ja wszystko rozumiem. Dobra. Odliczone, dokładnie 6 000. Tak jak pan prosił. Pani Wielu, ratuje mi pani życie. No, cieszę się, że mogę pomóc. Jeszcze raz oddam jak najszybciej, jak tylko będę mógł. Spokojnie, dobrze. Jeszcze raz dziękuję. Przyjemność po mojej stronie. Do zobaczenia. Chciałam, żeby pan Rysiek wiedział, że zawsze może liczyć na swoją księgową. Nieważne, czy w dzień, czy w nocy. Właścicielki salonu powiedziały Klaudii o oskarżeniach klientki w sprawie kradzieży pierścionka i zapisach monitoringu. Pani pewnie też myślą, że ukradłam ten pierścionek. Klaudia, wiesz co ja myślę? Że ona zgubiła ten pierścionek i chce nas wrobić. Ja jestem wściekła na tę babę, wiesz? Nie, ja się zapożyczę. Na te 5 000 wezmę chwilówkę, ale nikt nie będzie wyzywał mnie od złodzieja. Klaudia, nie mów przy mnie słowa chwilówka. Jeszcze tego brakowało. Chwilówki. Nie mogłam na to pozwolić. My nie pozwolimy ci za to zapłacić, rozumiesz? Nie mam mowy, tak? Wszystko będzie dobrze. Tak? No już. Spokojnie. No, spokojnie. Pięknie. Pociesza pani tę cwaniarę, która ukradła mój pierścionek? Ja nic nie ukradłam. Czyli rozumiem, że pierścionek się nie znalazł. Nie znalazł się, ponieważ się nie zgubił. 5 000 albo was zniszczę. Pani nam grozi, tak? Obsmaruję was w mediach społecznościowych tak, że pies z kulawą nogą tu nie przyjdzie. A tobą zajmie się policja. Ja nic nie zrobiłam. Tak, pani nam grozi, tak? Mój narzeczony to jest bardzo wpływowy człowiek. On dostanie szału, jeśli dowie się, że zabrałyście pierścionek, który dał mi na zaręczynę. On dopilnuje, żeby puścić was z torbami, a ja osobiście zadbam o to, żeby ona wylądowała za kratkami. Nie, ja nie będę w ten sposób rozmawiać. Możecie nas chwilę zostawić, jasne. tak? Możecie? Chodź, Klaudusia. Zrobimy listki, chodź. Już cichutko. Tak. Czy pani wie, co to są pomówienia? A czy pani wie, co to jest pomaganie przestępcom? Jeśli nie zmusi pani tej dziewczyny, żeby oddała mi pierścionek albo 5 000, to ja zniszczę jej życie. Jest pani podła. Ja jestem podła? Ja? A to ja ukradłam ten pierścionek? Dobrze, zrobimy tak.
Przeleje pani pieniądze, ja pani przeleję, bo ja już mam dosyć pani bezczelności, pani nachodzenia i pani oskarżania nas tutaj o wszystko. Ale to nie pani powinna mi oddać te pieniądze, tylko tamta dziewczyna. A czy to nie jest wszystko jedno? Nie jest pani wszystko jedno? Niech pani posłucha. Zrobię to, ale pod jednym warunkiem. Jak pani dostanie przelew, pani noga nigdy więcej tutaj nie postanie. Zrozumiała mnie pani? Ale nie ma żadnego ale. Proszę, proszę o numer konta. Słucham. Wszystko się we mnie gotowało, ale byłam gotowa zapłacić tej aferzystce podwójnie, byle się tylko od nas odczepiła i przestała gnębić Klaudię. Co to za Korzeniowski? A taki tam, reżyser eventu, w którym mam wziąć udział. To dlaczego nie odebrałeś? Nie będzie mi przeszkadzał w kawie i czasie spędzonym z żoną. Jaja sobie robisz? Nie. Jestem jeszcze twoją menadżerką, czy już sobie znalazłeś młodszą Dziunię? Ania, ale o co chodzi? Nie mówię o tym, że mógłbyś mnie zdradzać, nie o to chodzi, ale pomijasz mnie w sprawach zawodowych. Casting, event. No tak wyszło. Tak wyszło. Żebym to ja nie wyszła i to raz na zawsze, bo twoja kariera runie jak domek z kart. Ania, ale nie przesadzaj. Słucham? Jestem twoją menadżerką i nie chcę, żebyś załatwiał sprawę sam. Przepraszam, no to się więcej nie powtórzy. Aż od tego mnie głowa rozbolała. Ściemniasz coś z tym wczorajszym dniem. Nie no, głowa mnie boli. No dobra. Tym razem cię odpuszczam, bo cię kocham, ale jeszcze raz mnie wyrolujesz, to zobaczysz. Daję ci słowo harcerza, że to się nigdy więcej nie powtórzy. Daruś, ty nigdy w harcerstwie nie byłeś. Ale to moje słoneczko bałaganiara. A co to? I pierścionek skupiła. No odbierz, Zuza. A kuku! Masz kasę, Rysiu? Sześć 6000, co do grosza. Lepiej przeliczyć. Nie no, Rysiu przecież by nas nie oszukał, nie? Nie wsadziłby do koperty wąglika albo nie okantowałby nas o 100. Rysiu to porządna firma. Macie swoje pieniądze, to jesteśmy kwita, co? Wyganiasz nas? No już, idziemy, nie niecierpliw się tak. I spodziewaj się wkrótce kolejnej dostawy. Boże, oni nie zamierzali przestać. I pozdrów Elę. Bąbel to nie było na miejscu. Przestań się w końcu mnie czepiać. Przestanę, jak nabierzesz w końcu ogłady. Do zobaczenia wkrótce, wspólniku. Po otrzymaniu przelewu Zuzanna poszła do jubilera, gdzie znalazła niemal identyczny pierścionek jak zaginiony. Kobieta przeznaczyła na biżuterię całe 5000 złotych ze względu na drogocenny kamień szlachetny. Kochanie, już jestem. Wyjdziesz za mnie? Skąd ty go masz? Znalazłem w brudnych garach w zlewie. Musiałaś upuścić. Rafał, A co to? ty się nie gniewaj, ja ci to wszystko wytłumaczę. Ale co? No bo ja byłam przekonana, że zgubiłam ten pierścionek. Wiedziałam, że będziesz zły, że będzie ci przykro i kupiłam nowy. No ale ja też często coś gubię, no i co z tego? Po prostu wiedziałam, ile ten pierścionek kosztował, jak bardzo on był drogi. A nie przesadzajmy. Tylko teraz już zupełnie bez sensu. No bo czy my moglibyśmy zrobić tak, że oddamy u jubilera ten pierścionek od ciebie, a ja w salonie zwrócę pieniądze? Gdzie zwrócisz pieniądze? Mniejsza o to. No, czy możemy zrobić tak, że oddamy ten pierścionek od ciebie?
A nie możesz 2 nosić? Rafał, nie mogę. No bo ja byłam przekonana, że te dziewczyny w salonie mi ten pierścionek po prostu ukradły. Ja je oskarżyłam. Teraz okazało się, że nie miałam racji. No przecież ja im muszę zwrócić te pieniądze. Masz, oddaj im pieniądze. Co to? No, oddaj im pieniądze za pierścionek. Rafał, ale ten pierścionek kosztował 5000. No, przecież nie mogłeś mi kupić takiego taniego pierścionka. No, ale o co ci chodzi, słoneczko? Oszukałeś mnie? No, ale Zuza, ja cię kocham. Zostaw mnie. Zuzanna jest zaskoczona prawdziwą ceną pierścionka. Była pewna, że w biżuterii był kamień szlachetny, a nie cyrkonia. Zuza, o co ci chodzi? Jak o co mi chodzi? Przecież ty mnie oszukałeś. Ty okazałeś się zwykłym skąpcem. Ja? Skąpcem? A kto? Mieszkasz w takim domu. Masz mnóstwo pieniędzy. A żałujesz narzeczonej na pierścionek zaręczynowy? Zuza, ja nie jestem żadnym dyrektorem. Co? To skąd ty masz na to wszystko pieniądze? Kim ty do cholery jesteś? A Jezu, Zuza, no dom kupili rodzice, spłacamy razem kredyt, auto firmowe, a ciuchy, garnitury, no tanie kupowałem, do pracy potrzebowałem. Ale ty mi cały czas mówiłeś, że jesteś dyrektorem. Oszukiwałeś mnie. Palnąłem tak na pierwszej randce, bo byłaś i jesteś kobietą mojego życia. Bałem się, że cię stracę. Jestem zwykłym przedstawicielem handlowym. Nie żadnym bogaczem. Rafał, to jest po prostu podłe. Ty mnie cały czas okłamywałeś. Przysięgam, chciałem ci powiedzieć. No, Zostaw bałem mnie. się, że odejdziesz. I nie idź za mną. Ryszard, chcąc zaplanować zwrot pożyczki od Wioli, wszedł na konto bankowe. Po odkryciu braku znacznej sumy pieniędzy natychmiast pojechał do Eli. Chodź, Rysiek, tutaj, no. Chodź, tu możemy spokojnie porozmawiać. O co chodzi? Sprawdziłem nasze konto. Nie ma 5000. A, o to chodzi, słuchaj, miałam ci powiedzieć w domu, ale powiem ci teraz, no. Wiesz, była tu taka klientka, która posądziła nas o kradzież pierścionka, no i oddałam jej te pieniądze dla świętego spokoju. Co takiego? Wiesz, ale to była walnięta baba. Ona chciała nas, wiesz, straszyła nas policją. No, przelałam jej tę kasę, no co miałam zrobić? Nie wierzę. To nie może być prawda. Zbankrutujemy, zniszczą nas. Wszyscy chcą tylko pieniędzy, a ty przelewasz 5000? No ja zwariuję, ja po prostu normalnie zwariuję. No. Cicho, Rysiek, uspokój się, powiedz spokojnie, o co chodzi. Wylądujemy na bruku jak kloszardzi z niczym. Rozumiesz, Ela? Rozjadą nas na maksa, no. Ale kto nas rozjedzie? Jacy kloszardzi? O czym ty mówisz? Przecież nie jest tak źle. Jest tragicznie, a ty jeszcze rozdajesz pieniądze? Ale co ty mówisz? Mówisz tak, jak ja bym nie zarabiała. Przecież ja też zarabiam. Przyjmijmy, że oddałam tej babie ze swoich, tak? Ale nie mamy rozdzielności majątkowej. Nie ma czegoś takiego jak moje czy twoje pieniądze. Jesteśmy my razem, a ty chcesz nas tylko pogrążyć. Ja nie mogę, Ela, ja już po prostu nie mogę, no! Rysiek, uspokój się. Co ty robisz? Utoniemy razem. I to nie będzie tylko moja wina. Nigdy w życiu nie widziałam Ryśka w takim stanie. Byłam naprawdę przerażona. On na mnie nakrzyczał. Jeszcze tego samego dnia Zuza przyszła do salonu Bella Ella, aby powiedzieć prawdę o pierścionku. Naprawdę bardzo panią przepraszam. I co, ja mam uwierzyć, że to naprawdę, tak? Że to nie jest kolejna sztuczka, żeby wyłudzić ode mnie kolejne 5000, tak? Nie jest. Czy my możemy na spokojnie porozmawiać? No dobrze, proszę, niech pani siada. Proszę. Słucham. Zwróciłam już pani pieniądze. Oddałam pierścionek i od razu zrobiłam przelew. Przepraszam, no ja naprawdę nie mam nic na swoje usprawiedliwienie.
Zachowałam się podle. Nie wiem. Coś mnie zaślepiło. No, dobrze, przyjmuję przeprosiny, ale co z Klaudią, tak? Klaudia, podejdź tutaj. Chodź, chodź. Chodź, dziecko. No. Chodź. Porozmawiajcie sobie. No. Ja chciałam panią naprawdę bardzo przeprosić. Naprawdę jest mi potwornie wstyd za to, co zrobiłam. Nie no, spoko. Było mi przykro, ale w końcu nic nie ukradłam. Ja też zostałam oszukana. Mój narzeczony mnie oszukał, a wszystko wyszło na jaw przy okazji tego pierścionka. Mówił mi, że jest bajecznie bogaty, a okazał się zwykłym przedstawicielem handlowym. No ale to jest niezły zawód. A z tego, co pani mówiła, to on naprawdę panią kocha. Ale mnie oszukał. Kasa nie jest najważniejsza. Wie pani co, ja naprawdę chciałam się zapożyczyć, żeby oddać pani te pieniądze. Przepraszam. Chodzi o to, że czasami zafiksujemy się na hajs i nie zauważamy, że to, co jest najważniejsze, to jest miłość. Żeby mieć drugiego człowieka, móc z kim zjeść śniadanie. Kocha pani tego Rafała. Kocha go pani bez względu na kasę. Nie wiem. No chyba go kocham. To niech pani się zastanowi, co jest dla pani najważniejsze. Czasami tracę wiarę w ludzi, ale potem dzieje się coś, co mi tę wiarę przywraca. Ucieszyłam się, że ta dziewczyna oddała mi pieniądze. To było mi naprawdę bardzo potrzebne. Przyszłaś po rzeczy? Nie. Ale nadal jest mi przykro. Ja też źle się z tym czuję. Że nie mam tyle pieniędzy, żebyś mogła ze mną zostać. To nie tak. Jesteś skończonym idiotą. Ale ja w sumie też jestem idiotką. No, sama to wszystko sprowokowałam. Tylko że ty dodatkowo opowiadasz jakieś durne bajki. Ale dzięki tym bajkom w ogóle zaczęłaś się ze mną spotykać. A skąd wiesz, że bez nich bym nie zaczęła? Spróbowałeś? Zołza. Krętacz. Rozpieszczona królewna. I do tego bałaganiara. A żebyś wiedział, że jestem bałaganiarą. Ja po prostu nienawidzę sprzątać. Będziesz musiał wziąć drugi etat, żeby cię było stać na sprzątaczkę. Co? Zamierzasz ze mną zostać? Kocham cię. Ty ściemniaczu jeden. Ja ciebie też. Chodź tu, wariatko. Ej! Korzeniowski, słucham. Darek Witer, dzień dobry, witam. Słucham pana, panie Darku. Chciałem się dowiedzieć, jak postępy w pracy. Wcześniej nie mogłem rozmawiać. Akcja rozpoczęta, mamy już warsztat na oku. O, szybko pan działa. Nie bez powodu mówią, że jestem najlepszy. Jasne. A może mi pan coś zdradzić? Dzwoniłem, żeby powiedzieć, że moi chłopcy zajęli się już tym całym ryśkiem. Super. To właśnie chciałem usłyszeć. Do usług i miłego wieczoru. W następnym odcinku pojazd marzeń Dawida przysparza kłopotów. Mógłbym pożyczyć ten samochód. Słucham? Co jest Krecieki! Panowie, co wy? Jak Sebastian poradzi sobie z uczuciowym rozczarowaniem. Mirelka, ja ciebie kocham. Człowieku, oszalałeś. Czy przez kłopoty Joli majewscy stracą dom? Wyceniamy majątek dłużników. Pan jest windykatorem.